Szkolą się po to, żeby zwyciężać, a nie ginąć, dlatego szkolenie jest niejednokrotnie cięższe od samego boju. Selekcja, która nigdy się nie kończy, jak mówią żołnierze Gromu, a także to perfekcyjne wyszkolenie będą głównymi tematami cyklu Grom tworzymy historię i jego 5. części. A na wspólne świętowanie wraz z weteranami Gromu zapraszają Państwa Aleksandra Szutenberg i Łukasz Juras-Jurkowski. Są z nami ci, którzy o selekcji, o szkoleniu wiedzą praktycznie wszystko. Kaśka, dzień dobry. Dzień dobry. Rotmistrz. Witam Państwa. Oraz Magda. Dzień dobry To co, Państwu. Jurasie, rozpoczynamy. Świętujemy dalej. A zaczynamy od tego pierwszego etapu ewentualnego kasowania marzeń wszystkich tych, którzy chcieliby dołączyć do waszej elitarnej jednostki. Magda, zacznę od ciebie. Po co jest selekcja w jednostce Grom? Słuchaj, no jak samo słowo mówi, no selekcja, trzeba wybrać najlepszy materiał. Nieraz było tak, że zgłaszało się do nas 500 osób. Z 500 osób selekcję zaliczało 18-10 osób. Jest wstępna selekcja, gdzie są egzaminy sprawnościowe, psycholog, to jest wstępna, później selekcja już taka dokładna, czyli Bieszczady. I tutaj można powiedzieć, że od 97 roku z Wieśkiem, z Rotmistrzem byliśmy za to odpowiedzialni, tak? Ja po swojej selekcji, bo najlepiej się swoją selekcję pamięta, ja po swojej selekcji powiedziałem, że Bieszczady nie chcę przez 5 lat widzieć. Dotrzymałem słowa, 5 lat Bieszczad nie widziałem, nie pokazywałem się w Bieszczadach, 5 lat minęło, no i później się pojawiałem w Bieszczadach 4, 5, 6 razy do roku nawet. Dlaczego? Dlaczego? Co tkwi w tych Bieszczadach, co tam ci śmiałkowie, którzy chcą się dostać do Gromu, muszą przejść? Góry są, tak jak powiedziałem, taką wykładnią prawdziwego człowieka. Jeżeli człowiek potrafi przejść najtrudniejsze warunki, a więc wspinać się do góry, zjeżdżać po stromych zboczach w dół, przechodzić strumienie, na pewno sobie na płaskim terenie w lepszych o wiele warunkach poradzi. Więc staramy się wykorzystać maksymalnie ekstremalny teren, ekstremalne warunki terenowe, pogodowe, bo tam te temperatury są całkiem też inne. Także jeżeli jest tylko możliwość, można ludziom bardziej docisnąć, na pewno w górach niż na nizinach. Kaśka, jak ty wspominasz swoją selekcję? Ciężko. Generalnie, Ale z uśmiechem na ustach. z uśmiechem, jak najbardziej, jak cały Grom. Generalnie ja, żeby pójść na selekcję, musiałam o to mocno zawalczyć, bo nasza droga do Gromu wyglądała troszeczkę inaczej. Nasza, czyli kobiet. I muszę powiedzieć, że nawet musiałam użyć pewnego fortelu, bo mój komendant kursu podstawowego, bo wtedy byłam na kursie podstawowym, zabronił nam pójść na selekcję, zdając sobie z tego sprawę, jak nas to dociąży i jakimi kontuzjami może się to skończyć, że nie będziemy w stanie skończyć kursu podstawowego. I gdy tylko poszedł na krótki urlop, udałyśmy się do jego zastępcy Kasjana, nie mówiąc mu wszystkiego, że my mamy zabronione, i wywalczyłyśmy sobie ten dostęp do selekcji. Jak wygląda, bo Rotmistrz, ty mówiłeś o tym, że trzeba docisnąć, ale to tak naprawdę jest jakaś taka szkoła przetrwania przez 5-6 nie dni, a dób w górach, bo oni też są zmuszani, czy tam prowadzeni do tego, żeby walczyć o to przetrwanie w nocy. Tak. Prawda jest taka, że musimy na każdego człowieka spojrzeć się indywidualnie. Jest grupa dosyć duża, pobierzemy w górę około 40-60 osób i musimy z nich wyselekcjonować tych, którzy się do nas będą nadawali. Więc w tym wypadku musimy po prostu, w zależności od warunków, jakie panują, albo im zwiększać obciążenie i zmęczenie, albo troszeczkę można to ujmować. Kwestia jest taka, że naszym zadaniem nie jest to, żeby ich po prostu wszystkich zamęczyć. Naszym zadaniem jest to, żeby ich na dużym zmęczeniu można wyciągnąć z nich te pozytywne cechy. Jeżeli widzimy, że ludzie są pogodni, waleczni, odporni na zmęczenie, na stres, w takim wypadku możemy tych ludzi dalej przepuszczać. Jeżeli ktoś nam po prostu w jakichś tam kwestiach nie odpowiada, widzimy, że jest egoistyczny, podchodzi bardzo niesumiennie do zadania, czy po prostu jakoś tam lawiruje, takiej osobie po prostu dziękujemy. Wystarczy, że jeden czy drugi instruktor zgłosi, że mu się nie podoba, konsultujemy to wspólnie i w takim wypadku taką osobę po prostu wycinamy z selekcji. Magda, jak słyszę Bieszczady i to, co dzieje się tam podczas tej selekcji, to ja mam przed oczami pierwszą część Rambo, kiedy bunkrował się w lesie, czekając na swoich wrogów. Ile jest prawdy takiej filmowej w takich działaniach już podczas tej ostatecznej selekcji? Słuchajcie, I to nie jest głupie pytanie. film to jest film, tak? No to jest jakaś fikcja, ale my na swojej selekcji mieliśmy kiedyś takiego jednego zawodnika, też go nazwaliśmy Rambo, gdzie
Na selekcję przyjechał w ogóle nieprzygotowany. Nawet nie miał odpowiedniego stroju. Pogoda nam popsuła się, był to kwiecień chyba wtedy, tak? Kwiecień był, Zimny śnieg. spadł śnieg z deszczem, facet założył na siebie worek, tak jak w tym filmie Rambo. Foliowy. Na ręce założył skarpety, bo nie miał rękawiczek i dalej po prostu szedł. Nie jest w naszej jednostce z tego względu, że wyłapał go psycholog, że nie wszystko tam było po prostu w głowie poukładane. Była to osoba, która była takim typowym indywidualistą. W gromie zespołowość, odpowiedzialność za kolegę, operator za operatora, snajper za operatora itd., itd. Czyli to nie jest tak, że zawsze ten, który te testy w górach, tą morderczą walkę ma najlepsze czasy, jest najszybszy, najsilniejszy i najmocniejszy, że on się do jednostki dostanie. Słuchaj, tutaj akurat tak było, że on w ostatnim dniu sam powiedział, że rezygnuje. Jednak to zmęczenie, zimno, nie przystąpił do ostatniej takiej konkurencji, czyli do marszu, powiedział, że nie, że stop, że on ma już po prostu dość. Ale też później do nas doszły badania psychologiczne i też psycholog uznał, że jednak do tej jednostki niezbyt się nadaje. Kaśka, to ja zapytam, tak, Szybko się samo określił i powiem wam, że to ogromny wstyd i pamiętam ze swojej selekcji, jak pierwszego, drugiego i jeszcze trzeciego dnia występowali mężczyźni i się poddawali. Nie mogłam tego pojąć. to co jest ważniejsze, siła czy rozum? Siła i honor. A do meritum wracając, zdecydowanie głowa. Uważam, że wszystko inne jest wytrenowalne i oczywiście takie ogólne przygotowanie, wysportowanie, bo nie ukrywajmy, wyszkolenie operatora sił specjalnych wymaga ogromnego nakładu sił, środków. I jeśli chodzi tutaj o pieniądze, oczywiście czasu, to tak jak tutaj Magda powiedział, ten materiał musi być już troszeczkę przygotowany. To jest składowa kilku czynników. To musi być odpowiedni charakter, czyli takie odpowiednie cechy charakteru, odpowiednie predyspozycje, odpowiednia osobowość, no, i wysportowanie takie ogólne, z którym później można iść w różnych kierunkach, ale wysportowanie na wysokim poziomie. A co Myślę, że do gromu ludzie przygotowują się przez całe życie, że nie można przygotować się w ciągu 3 miesięcy. Najczęściej są to ludzie, którzy uprawiają jakieś sporty, bo sport nie tylko hartuje ducha i kształtuje charakter, no ale właśnie pomaga też w sylwetce, prawda? Czyli z tego, co Kasia powiedziała, ja się z nią zgodzę, że głowa głową, ale głowa całkowicie inaczej pracuje, jeżeli wie głowa, że organizm jest dobrze przygotowany fizycznie. To jest jak w sporcie. Wiesz, że masz siłę, idziesz, walczysz do końca. Wiesz, że twój organizm nie jest dobrze przygotowany fizycznie, małe potknięcie i od razu po prostu rezygnujesz. Czyli ja bym tu powiedział głowa i przygotowanie fizyczne również, bo inaczej wtedy pracuje głowa. Bez głowy, absolutnie. Sama siła nie wystarczy. Ale sport sportem, a selekcja jest troszeczkę inna. Tutaj ludzie nie mają spania, jedzenia, są zmęczeni, śpią na ziemi. To nie jest tak jak w sporcie, jestem przygotowany, wytrenowany, mam zwyżkę formy, mogę wystartować. Mogę wystartować przed selekcją, ale już na samej selekcji my specjalnie tych ludzi po prostu sprowadzamy, jakbym delikatnie powiedzieć, do parteru. Oni mają po prostu poczuć się na swoim jakby takim ekstremalnym poziomie, że w każdej chwili albo mu się uda dalej iść, albo nie. I chociaż on jest bardzo dobry indywidualnie, to nie tylko patrzymy, że indywidualnie jestem idealnym sportowcem. Tak samo patrzę, jakim on jest kolegą, jak on się zachowuje. Bo jeżeli tylko ten stres go przerasta, dziękujemy takim osobom. Nam nie potrzeba indywidualistów, naprawdę. Większość osób, która teraz startuje do selekcji, to wie po prostu, co ich czeka. Ja na przykład, jak przyjechałem na swoją selekcję, to ja nie wiedziałem, że coś takiego jest jak selekcja. Po promocji, oczywiście po promocji zawsze jakaś jest impreza, następnego dnia przyjeżdżam i następnego dnia już musiałem być w Bieszczadach. I ktoś mi mówi, że będę chodził po górach. Dla mnie to po prostu była nowość. I uważam, jeżeli bym był wtedy nieprzygotowany dobrze fizycznie, no to nie wiem, czy tą selekcję bym zaliczył. Bo faktycznie ta moja selekcja to wyglądała jak kolejka górska, raz na górze, raz na dole i tak dalej. A co z tymi, którzy nie przejdą selekcji, to ja zaraz się zapytam, co się dzieje dalej, bo tutaj właśnie jeden z tych, który był sprowadzony do parteru, nie wiem czy przez rotmistrza, ale tej swojej pierwszej selekcji nie przeszedł. Tylut, Tak. weteran gromu, dodam, więc co się stało? Ta pierwsza selekcja, No po prostu na pierwszej selekcji już od 4 lat byłem żołnierzem. Wiedziałem, że będzie to kilkudniowy marsz po górach, więc po prostu jak to żołnierz. No, ubrałem się w mundur, to co ojczyzna dała, czyli buty wojskowe i tak dalej. Postanowiłem, że dam radę. Tak? Nieraz się spało w lesie, na liściach, na igliwiu i tak dalej. To pomyślałem 6 dni, 7 dni, dam radę.
No niestety. I co się stało? Co cię pokonało? Co cię Tak, zaskoczyło? zawiódł sprzęt. Dlatego, że był to listopad, było bardzo zimno i czwartego dnia już byliśmy naprawdę zmęczeni. I instruktorzy pozwolili nam rozpalić jedno ognisko na nas wszystkich i tam po prostu postanowiliśmy wysuszyć cały sprzęt, który mieliśmy. No i ja przyłożyłem buty do ogniska, buty się skurczyły, tak, bo to była skóra, popękała skóra na piętach. Założyłem rano buty, czuję, że coś tam ciśnie, ale selekcja, trzeba iść dalej. Te buty są chyba właśnie dość kluczowym elementem, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo w wielu historiach słyszałam, że niektórzy praktycznie selekcję bez butów kończyli, bo te buty się rozrywały w czasie przechodzenia tego, czy przebiegania tego morderczego odcinka, długiego odcinka. Tak, i dlatego na drugą selekcję wiedziałem już, że to jest to, co chcę robić w życiu. Kupiłem sobie porządny sprzęt. No i właśnie, co musi mieć taki gościu, albo kobieta, który przystępuje do selekcji? No ciężko powiedzieć, bo na pierwszej selekcji nie miałem nawet śpiworu. Miałem pałatkę, tą karymatę, którą do dzisiaj mam. Dobry sprzęt, kiedyś robiłem dobry sprzęt, ponad 20 lat i jeszcze wytrzymuję. Kompas, latarkę, więc te rzeczy jakby są niezbędne. Dzisiaj możemy sobie kupić porządne buty, goretexowe spodnie, kurtkę, śpiwory, wszystko jest mniejsze. Ale ja zawsze powtarzałem i ukułem sobie takie po selekcji powiedzenie, że głowa idzie, a nogi niosą. I selekcji nie da się, tak jak już tu koledzy powiedzieli, przejść, bo jestem dobrze wysportowany. 3 paczki sucharów na dzień, 3 puszki jedzenia, w tym pasztet, którego do dzisiaj nienawidzę. Więc zmęczenie, głód, niewyspanie, ciągły stres, bo nie wiadomo, o której nas budzą. Budzono nas w nocy, kazano wstać, spakować się w ciągu minuty. Kto nie zdążył, odpadał. Trzeba było biec w kierunku, gdzieś tam w górach było światełko, biegnijcie w kierunku światełka. Potem co dalej też nie wiedzieliśmy, więc to jest cały czas bycie w takim stresie, głodzie, niewyspanie. Najczęściej i najszybciej odpadali ludzie, kiedy cały dzień na przykład padało, w nocy padało i rano robili instruktorzy zbiórkę i pytali się, kto rezygnuje. I wtedy najwięcej ludzi rezygnowało, bo byli niewyspani i zmęczeni. Tak? I tylko ci najtwarci, którzy byli najbardziej zdeterminowani, po prostu zostawali. Jak doszło do tego, że w ogóle mogłeś przystąpić do drugiej selekcji, po tym jak odpadłeś w tej pierwszej? I co cię motywowało? Czy już wtedy byłeś przygotowany lepiej? Tak, na pierwszej selekcji odpadłem w połowie maratonu. Po prostu dalej szedłem z tymi pociętymi nogami, ale po prostu miałem za słaby czas. Przyjechali instruktorzy i powiedzieli, że muszą mnie ściągnąć z trasy, bo mam słaby czas. Nie chciałem się zgodzić. Powiedziałem, że dobra, zostawcie mnie, pójdę sobie, byle tylko to skończyć, tak? Ale powiedzieli, że odpowiadają za mnie i nie mogą mnie tu zostawić i po prostu powiedzieli, że dadzą mi szansę jeszcze raz. Miałem już numer telefonu do jednostki, dzwoniłem co 2 tygodnie, pytałem się, kiedy nowa selekcja. No i po prostu jak przyszedł czas, to dostałem kolejny list i pojechałem i zaliczyłem. Czyli ta motywacja była w twoim przypadku też bardzo ważna i kluczowa. Co byś poradził osobom, które marzą o tym, żeby się dostać do gromu? Jak powinni się przygotować do tej selekcji i co powinni zrobić? Trzeba być przygotowanym fizycznie i trzeba sobie uświadomić to, jak ciężko będzie i to musi być determinacja. Nie można sobie pomyśleć, zrobię to. Tak? To nie jest tak, jak właśnie ja sobie pomyślałem, że zrobię to. Trzeba się przygotować, trzeba mieć odpowiedni sprzęt, zainwestować w siebie i nie tylko jakby sprzętowo, ale też fizycznie. Trzeba się przygotować na ekstremalne warunki, najlepiej właśnie w górach. Tylut był w końcu gotowy na wszystko, jest weteranem gromu, a więc możemy się tylko od niego uczyć. Wracamy do Jurasa i do naszych gości. Ja będę chciał kontynuować wątek, który rozpoczął Tylut. Magda, jadasz pasztet? Jadam. Ale to jak tutaj kolega mówi, no też na swojej selekcji miałem wzloty i upadki, tak? I nie ukrywam, że trzeba mieć na selekcji też dużo szczęścia. Trzeba trafić z pogodą. Ja miałem taką zabawną historię, bo nie tylko mi, ale koledze, paznokcie nam schodziły. Czyli podchodzi, robią się takie lekko czarne. Kolega poszedł do lekarza, mogliśmy się z nim konsultować z nim, ale o jakichś tam ważnych sprawach. Poszedł do niego, później wraca za pół godziny. Ja do niego mówię, no i słuchaj, co ci powiedział, co ci doradził? A kolega do mnie mówi, słuchaj, powiedział mi tak, jak mi czarnieją,
to mam wziąć sobie lakier i pomalować na inny kolor, tak? Taka była odpowiedź. Musieliśmy tam w nocy jakąś operację przeprowadzić i się wszystko udało. Ale mówię, trzeba myśleć do selekcji szczęście. Wielokrotnie słyszałam takie hasło, że selekcja nigdy się nie kończy. No właśnie, kończy się selekcja, dostajecie się do gromu i nadchodzi kurs podstawowy. I co się okazuje, Kaśka? No ale u mnie właśnie to było odwrotnie. Mogę tylko jeszcze coś do kolegi, mogłeś iść od razu z lakierem, bo ja poszłam z lakierem i nie zdawałam sobie sprawy, że mi zeszły, tak? Ta kolejność była inna, bo najpierw trafiłam na kurs podstawowy, a potem wywalczyłam sobie selekcję, na której też niestety udzielono mi ogromnej lekcji pokory. Też mnie sprowadzono do parteru, bo wydawało mi się, że ja pójdę, bo że, tak jak Tylut powiedział, nogi niosą i samo wysportowanie nie pomoże i przygotowanie fizyczne Czyli idzie urok nie głowa. pomógł. Nie. Ja szłam i byłam przekonana i tutaj koledzy pozwolili mi właśnie sprawdzić się, na ile ja jestem siebie pewna, bo ja byłam tak bezczelnie pewna, że ja tą selekcję przejdę, że właśnie dano mi taką lekcję pokory. Nie, bo ja tak właśnie myślę, prawda? Czas był jeszcze, okazało się później za słaby i też nie dopuszczono mnie do maratonu i też ta sama prośba, słuchajcie, zostawcie mnie, ja to przejdę, po prostu mi tego nie zaliczcie, bo ja wiem, że ja dam radę. Bo taka selekcja to jest walka samego ze sobą. Prawda jest taka, że może i szkoleniowcy obserwują, jak my współpracujemy z kolegami, ale my nie możemy z nimi rozmawiać. To jest taka bardzo specyficzna współpraca, bo każdy tam idzie sam. Ja nie widziałam ani osoby, która wychodziła przede mną, ani osoby, która wychodziła za mną. I nie mieliśmy prawa spotkać się na drodze i zamienić ze sobą zdania. Rotmistrzu, to ile charakterów łamie się, powiedzmy, na 10? Znaczy, myślę, że 9? na 3/4. To znaczy tak, wszystko zależy na jaką tkankę tą ludzką, jaką dostajemy, jakich żołnierzy dostajemy. Czasami nieraz lepszy element przychodzi do nas, nieraz słabszy. Nieraz trzeba z tych ludzi wybierać i też nie możemy sobie pozwolić, żeby wszystkim pokazać, że są słabi. Musimy tak samo dobrać ludzi, którzy będą nam pasowali do jednostki i trzeba tak samo podejść, ja to mówię, bo najpierw robimy sprawdziany fizyczne. Sprawdzamy, czy ktoś się nadaje pod względem, czy nie boi się ciemności, gdzieś tam w zamkniętym pomieszczeniu, na linię, w jakichś takich trudnych warunkach i dopiero potem przystępujemy do tej obróbki w górach. To zbyt drogo kosztuje, żeby zabrać ich tam wszystkich. Ale się okazuje, że niektórzy nie potrafią zbyt dobrze pływać. Trzeba też zrozumieć, że są ludzie z wiosek, gdzie nie mieli takich możliwości. I przychodzą naprawdę dobrzy żołnierze, którym dajemy szansę, że on tam przepłynął gorzej, ale naprawdę jak ma charakter, widać, że ma determinację, on sobie zawsze da radę. On podciągnie to i taka szansa dla tych ludzi jest. To Magdo, kiedy już wydaje się, że najgorsze za wami, że przebrnęliście tą selekcję, to co się potem okazuje podczas kursu podstawowego i szkoleń? Czyli Jest można- lepiej, czy już tylko gorzej? Cały czas jesteśmy na selekcji dalej, tak? Mamy swoje numerki, instruktorzy prowadzą zajęcia, obserwują, jak się zachowujemy i po prostu notują, jeżeli coś jest nie tak, powtarza się, to nieraz taka osoba może wylecieć nawet z kursu podstawowego. Rzadko to się zdarza, muszę powiedzieć, ale cały czas można powiedzieć, że trwa selekcja, nawet podczas tego kursu podstawowego. Chyba To jak- najtrudniejszą rzeczą jest, jeżeli skończymy selekcję, dostajemy się do jednostki, nie idziemy od razu na szkolenie podstawowe, tylko powiedzmy pół roku, czy ileś czekamy gdzieś w ochronie i musimy wykonywać zadania takie typowo wartownicze. To jest najgorsza tragedia dla tych ludzi, którzy się przewalili, chcieli już być żołnierzami prawdziwymi, a tu muszą spełniać role ochronne. To jest taka naprawdę rzecz. Czyli tak zwana poczekalnia. To jak wygląda potem ten kurs podstawowy i szkolenia specjalistyczne, bo takie też przechodzicie? Słuchajcie, najpierw jest kurs podstawowy, tak? I ten kurs podstawowy, ja bym może tak nawiązał trochę do sportu, bo początki w ogóle szkolenia, takie jak my mieliśmy, to były bardzo ciężkie, można powiedzieć ciężkie, bo wyobraźmy sobie zawodnika, który trenuje jakieś tam sztuki walki, ma jednego trenera, ma drugiego trenera, nagle jeden, drugi trener mówi, dobra, słuchaj, masz fajny poziom, a teraz sobie trenuj sam. I ten zawodnik nie wie, co ma robić, czy ma trenować na przykład siłę, czy ma trenować szybkość, wytrzymałość. Podobnie u nas było. Byli Amerykanie, byli Brytyjczycy, poziom szkolenia jakiś złapaliśmy i później powiedzieli, dobra, teraz musicie się sami szkolić, a my od czasu do czasu do was po prostu przyjedziemy i zobaczymy, jak to wygląda. I na podstawie ich doświadczeń my tworzyliśmy programy szkoleń, czyli program szkolenia kursu podstawowego, czyli rozbicie to rok czasu na miesiące, na tygodnie, na dni, instrukcje strzelań i tak dalej. I według tego jest prowadzone szkolenie podstawowe. Prowadzą instruktorzy, którzy przeszli selekcję, którzy byli na kursie podstawowym i mają dużą wiedzę. Kaśka, to ja
I taki kurs podstawowy składa się, na przykład w moim przypadku, z 2 okresów półrocznych taktyki czarnej, niebieskiej, później zielonej. Do zielonej dojrzałam dopiero dzisiaj. Myślałam, że będzie lekka, przyjemna. Teraz taka dla mnie właśnie jest, wtedy nie była. Ja przepadałam za czarną. No i później są jeszcze inne składowe w ramach tych konkretnych. Nie, w ramach czarnej, w ramach niebieskiej i w ramach zielonej. A ty pokornie czekałaś się na, powiedzmy... Na każdym etapie kursu można z niego wypaść. Tak, byłam już tam bardzo pokorna. To właśnie chciałem zapytać to, co mówił wcześniej rotmistrz, że trzeba przejść ten jeszcze wartowniczy etap, zanim... To nie trzeba, to jest uzależnione, że nieraz którym się tak trafia i niektórzy mieli taką poczekalnię i to rok czasu. No właśnie chciałem Kasiu zapytać, czy wiesz, był u ciebie ten etap wartowniczy i może troszeczkę irytacja, że ty już jesteś gotowa do boju, a tutaj jednak trzeba... Nie, mam wrażenie, że gdybym ja ten etap wartowniczy z kolegami przeszła, to może spojrzeliby na mnie troszeczkę inaczej. My jednego dnia dostałyśmy się, to znaczy przydzielono nas do gromu i jednocześnie na kurs podstawowy. Rzucono mi mundur pod nogi i krótkim żołnierskim komunikatem poinformowano, bo nie miałam pasa, co mam sobie zrobić, żeby go właśnie załatwić, prawda? Nie byłyśmy chętnie i mile tam widziane, ponieważ właśnie nie przeszłyśmy tego, nie przeczekałyśmy, jakby nie dostąpiłyśmy tego, tylko zostało nam to dane. Czyli, ale potem przeszłaś tę selekcję, udowodniłaś wszystkim chłopakom, samej sobie też przede wszystkim, że jesteś Koledzy tam, robili bo na to zakłady, sobie zasłużyłaś. bo my już byliśmy na tym kursie podstawowym, w poniedziałek idziemy, we wtorek idziemy, w środę jeszcze idą, powinny już dawno wypaść, poddać się. Ja tej selekcji wtedy nie przeszłam. Mnie właśnie przed samym maratonem tutaj koledzy poinformowali, że wycofują mnie i też nie udało mi się dogadać z nimi, żeby mnie puścili. Ja to przejdę, a wy mi tego nie zaliczcie, a potem będzie mi po prostu inaczej, łatwiej, prawda? Bo naprawdę było ciężko wracać do firmy i na ten kurs podstawowy do tych chłopaków z takim nieosiągnięciem. Rotmistrzu, a jak były kobiety postrzegane przez instruktorów selekcji? Dostawały Ciężkie troszeczkę pytanie. forów, czy jednak wszyscy równo? Sprawiedliwie. Może ja od razu powiem, bo tutaj mówił o odejmowaniu. Ja sobie nic takiego nie przypominam. Ja sobie tego przypominam to dokładanie. Ja naprawdę byłam dobrze przygotowana, bo wiedziałam, że mnie ciężar dobije, bo nie ważyłam zbyt dużo. Wzrost mam taki, jaki mam. I mój plecak był fenomenalnie po prostu skonstruowany. Najlżejszy, jaki wtedy istniał. I rzeczy miałam mało. Co więcej, mogę się teraz do tego przyznać, pozbywałam się ich po drodze. Jak już wiedziałam, że coś mi nie będzie potrzebne, to zdarzyło mi się po prostu pewną rzecz wyrzucić. Ale ktoś wpadł na pomysł, no to jak mam taki lekki plecak, to dlaczego nie dołożyć mi tam kamieni? Rotmistrzu, już przechodząc do tego etapu szkolenia i tego szkolenia z Amerykanami, bo ty byłeś w tej pierwszej grupie, która wyleciała do Stanów, która szkoliła się m.in. z Delta Force, więc jak to już tam wyglądało i te specjalistyczne szkolenia, jakbyś też troszkę tych kulis mógł zdradzić? To znaczy dla nas ten kontakt z Amerykanami był taki naprawdę, bym to powiedział, otwarciem okna na świat, delikatnie mówiąc. Mieliśmy możliwość współpracy z SAS-em, byłem i w SAS-ie i mówię i w Delcie. No i naprawdę to, co u nich widzieliśmy, próbowaliśmy potem przenosić na nasz grunt. Ja jeszcze zawsze uważam, że mam jakieś takie swoje narodowe możliwości i trzeba to troszeczkę zmodyfikować pod naszą mentalność, pod naszą osobowość. Jesteśmy o wiele cwańsi od nich, tak ja uważam przynajmniej, i potrafimy naprawdę sobie dobrze w tym wszystkim radzić. I na pewno nie widziałem tutaj żadnych gorszych od nas. Jako materiał ludzki myślę, że jesteśmy naprawdę dobrymi żołnierzami, dobrymi żołnierzami, tak powiem. Różnica na pewno była w sprzęcie. Bo jakby pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy, jaki oni mają sprzęt. Wydawało się, że my mieliśmy dobry, ale jak zobaczyliśmy, jaki oni mają sprzęt, na przykład w Delcie, no to było widać tą różnicę, że dużo jeszcze przed nami. Ale w SAS-ie mieliśmy przypadek, że mieliśmy do MP5 już latarki, jeszcze Sasole nie mieli. Tak. Także to nas też pokazywało, że mamy niektóre elementy ponad nimi. Także. Ja mam wrażenie, że te Bieszczady, polski żołnierz, to przeszedłby i w Japonkach względem amerykańskiego Albo bez. sprzętu. Albo bez, tak. Ja myślę, że charakterologicznie jesteśmy stworzeni do takich rzeczy. No dobrze, jedną ze specjalizacji bezwzględnie, jeżeli chodzi o grom, jest strzelec wyborowy i już teraz jest ze mną Michał. Witam cię serdecznie. Co my tutaj mamy? Opowiadaj o tym szkoleniu strzelca wyborowego, popularnie zwanego snajperem. Jak już jest się po kursie podstawowym i jest się szturmowcem i coś się poczuje, chęć dołączenia do snajperów,
to po zebraniu takiej grupy organizujemy szkolenie snajperskie. Oddzielne szkolenie dla wybranych ludzi. Mogą to być ludzie, którzy są po kursie bezpośrednio, ale preferowani są koledzy, którzy mają już jakieś doświadczenie w ramach zespołów szturmowych. To szkolenie trwa 2-3 miesiące, w zależności od intensywności, od okresu, w jakim jest zorganizowane i po takim szkoleniu mamy snajpera. I tu trzeba wspomnieć, że na przykładzie, że trzeba sobie zdać sprawę, że w Gromie powstali pierwsi profesjonalni snajperzy w historii Wojska Polskiego. Nie odnosząc się do jakichś snajperów z okresu II wojny światowej, o których dokładnie nie wiemy, ale Grom to było pierwsze miejsce, gdzie snajperzy pojawili się, myślę nawet generalnie w naszym kraju. Tacy profesjonalnie wyszkoleni snajperzy. Ja już należę do takiej środkowej generacji kolegów, więc jak przyszedłem do jednostki, przeszedłem kurs podstawowy, już była grupa ludzi, która mogła mnie czegoś nauczyć. Duża wiedza, duży zasób wiedzy dotyczący strzelania, ale nie tylko. Tam jest szereg ról, które snajper w jednostce pełni. Tutaj mamy, przechodząc do tego, co pokazujemy, taki też dość symboliczny zestaw, dlatego że mamy karabin brytyjski Accuracy International AW w kalibrze 338 i on jest trochę symbolem przełomu. Dlatego, że jak zaczynaliśmy, jednostka była sfokusowana na kontrterroryzm, na przeciwterroryzm, jak to się teraz nazywa, czyli na operacje uwalniania zakładników, które co do zasady mogą dziać się w środowisku również krajowym, ale w bliższych dystansach. Też były ograniczenia sprzętowe. Pamiętajmy, że to lata 90. To nie jest tak jak dzisiaj, to nie było tego sprzętu tyle, nawet na rynku międzynarodowym. Po misjach w Afganistanie i w Iraku okazało się, że musimy troszkę zweryfikować posiadany sprzęt i przesunąć pewne akcenty. No i właśnie w tym okresie pojawiły się karabiny w kalibrze 338 Lapua Magnum, który pozwala po prostu zwiększyć precyzyjne strzelanie na dalsze dystanse. Tak naprawdę byliśmy też jednymi z pierwszych w Europie, którzy ten kaliber zaadoptowali jako taki podstawowy dla swoich snajperów. Nie zrezygnowaliśmy z tych doświadczeń wcześniejszych, ta cała baza była, no ale pojawiły się takie właśnie rozwiązanie i tu już jest taki właśnie sprzęt, który dokładnie był tym karabinem przełomu. Widać pewne modyfikacje dla fachowców, że nie jest to oryginalny dwójnóg, że są jakieś dodatkowe łoża. Widać takie smaczki w postaci jakichś notatek na karabinie. No właśnie chciałem zapytać o te notatki. O co chodzi? Padają czasem pytania w różnych wywiadach, a propos snajperów pyta się snajpera, czy sobie tam robi jakieś nacięcia, oznaczająca ilość trafień, celów żywych. To oczywiście to nieprawda, nikt takich rzeczy nie robi, ja się przynajmniej nie spotkałem z czymś takim. Natomiast robi się na karabinie różne notatki, które pozwalają szybciej, dotyczą przede wszystkim konkretnie tego egzemplarza broni i temu snajperowi pozwalają szybciej wypracować decyzję do oddania strzału. Ponieważ tam jest szereg rzeczy, które trzeba uwzględnić, dość duża matematyka tak naprawdę z tym związana. No i żeby zrobić to szybciej, to sobie notujemy takie swoim kodem informacje, które pozwalają ustawić celownik na jakiś dystans i być pewnym, że się trafi. A jakie predyspozycje musi mieć strzelec wyborowy? Bo to nie każdy jest dedykowany do oddania strzału na daleką odległość, jeszcze trafić. Tak, nie każdy. System w jednostce jest dość dobrze pomyślany, dlatego że właśnie do kursu przystępują już szturmowcy. Czyli nawet gdyby okazało się, że ktoś jednak nie czuje tego, w trakcie kursu zobaczył, że męczy się, nie jest to dla niego, może wrócić do sekcji szturmowej, jego potencjał jest dalej wykorzystany. Jest to związane z temperamentem człowieka. Ten temperament na pewno musi być troszeczkę mniej ekspansywny. Natomiast to nie jest też tak, że trzeba być jakimś samotnikiem, nie lubić ludzi. Nie, wręcz przeciwnie, działa się w zespołach i trzeba lubić ludzi. Natomiast faktycznie troszeczkę więcej spokoju, troszeczkę więcej koncentracji i pracy jest potrzebne. Elementem związanym przed rozpoczęciem kursu jest taki test psychologiczny, który pozwala mniej więcej określić, czy człowiek wpisuje się w te pożądane ramy. Tylko pamiętajmy, tak jak mówię, że w jednostce to już są szturmowcy, czyli to już są ludzie wielokrotnie sprawdzeni, zanim przystępują do kursu. Więc też mamy dużo większą pewność, graniczącą 100% pewnością, że
że mamy odpowiednio wyselekcjonowaną grupę. Szkolenie jest trudne, szkolenie się koncentruje na tych elementach, które dotyczą snajpera, bo strzelanie to jedna rzecz, trzeba się faktycznie nauczyć obsługi perfekcyjnie, obsługi broni wyborowej, no ale jest szereg zadań dodatkowych, które trzeba, dlatego że snajperzy to nie tylko zabezpieczenie, to również często ludzie, którzy przynoszą informacje. Chciałem zapytać o też obalenie pewnych mitów względem, mówię teraz serii, to takie, wiesz, absolutnie laickie pytanie. Myślę, że też wielu widzów nie wie tego, że to nie jest do końca tak piękna, ładna praca, że czy w Call of Duty, czy w Szeregowcu Rejanie, kiedy tam na wieży oddaje 200 strzałów, praca snajpera wymaga cierpliwości. Ile trzeba czasami gdzieś tam na zasadce, na punkcie spędzić czasu, aby oddać jeden strzał? Wszystko zależy oczywiście od konkretnej operacji. Natomiast tak, to jest często tak, że snajperzy są pierwsi w jakimś miejscu i ostatni to miejsce opuszczają. Mija wiele godzin, potrafią to być dni. Praca w warunkach, no tak jakie się zastanie. W Afganistanie potrafiło być bardzo zimno i ci ludzie w czasie, gdy reszta szturmowców wykonywała na przykład jakieś przeszukania, snajperzy zabezpieczają taki rejon i są właśnie najbardziej narażeni na jakieś niedogodności związane z warunkami atmosferycznymi. No to z tym się trzeba pogodzić. Ale jak się to lubi, to później no, nie chce się być nikim innym. W moim przypadku też tak było. Ja nie wiedziałem, badałem zagadnienie, ale jak już udało mi się dostać na kurs, w czasie kursu wiedziałem, że to jest to i zostałem w tej branży. Także ma to swój urok. Co jest właśnie takiego, co, nie wiem, nakręca, daje tą adrenalinę, będąc strzelcem wyborowym, abstrahując od tej całej otoczki, tak jak mówisz, że czasami po kilka dni trzeba leżeć. Co napędza, żeby, wiesz, no jednak za każdym razem brać ten karabin i czołgać się na miejsce? Z adrenaliną jest różnie, ale jest to bardzo precyzyjna, bardzo fachowa praca. To daje taką satysfakcję, że jak już jesteś tym, dużo pracujesz, żeby to się udało, dużo ćwiczysz, żeby być specjalistą i później faktycznie widzisz, że to działa. I wznosisz się na troszkę wyższy poziom świadomości, będąc tym snajperem. I to jest taka satysfakcja. Z adrenaliną oczywiście, no to są takie, wiesz, skoki adrenaliny. Kiedy trzeba nacisnąć spust. Najpierw ciężko pracujesz, żeby dostać się na jakieś miejsce, potem długo leżysz i się nic nie dzieje, męczysz się z samego faktu leżenia. Potem się dzieje, potem, wiesz, trzeba jeszcze chwilę poczekać, potem się wycofujesz i znowu się męczysz i na końcu koledzy szturmowcy mówią, że wiesz, oni byli najważniejsi. To zapytam na koniec jeszcze, z jakiej odległości tej najdłuższy celny strzał, który oddałeś? To było w okolicach kilometra. Natomiast faktycznie sprzęt w tej chwili posiadany przez kolegów no, pozwala strzelać dużo dalej. No i też warto wspomnieć, że cieszymy się my weterani, że obecni snajperzy to naprawdę światowa elita. Miejmy nadzieję, że będzie to kultywowane dalej, te tradycje, bo Jestem o to spokojny. to najlepszy gwarant w takim razie. Dziękuję bardzo. Ola? Magda mówił o tym temperamencie snajperów. Przepraszam, nie Magda, tylko Kaśka, a patrzę już na Magdę, dlatego mówię Magda. Ty też byłeś snajperem i ja muszę powiedzieć, że ja zwróciłam taką uwagę właśnie tutaj już obcując troszkę wśród was, że faktycznie snajperzy, czy Kasia, czy Magda, czy Cień, którego również poznałam, to faktycznie to są ludzie, którzy emanują takim spokojem. Czyli nadaje się na snajpera, twoja spostrzegawczość jest bardzo dobra, tak? Tutaj rotmistrz był snajperem, ja byłem snajperem. Spokój? No wydaje mi się, że tak, że spokój, opanowanie, no i cierpliwość. A czy musicie też już podczas tych pierwszych szkoleń wykazywać lepszą celność na strzelnicy, czy to nie ma znaczenia? Czy to bardziej ten charakter i ten spokojny temperament? Wydaje mi się, że tak jak w sporcie, można pewne rzeczy wytrenować, tak? Pewne rzeczy można wytrenować, jednak chyba charakter. Czyli znowu ta głowa. Tak, charakter i tutaj co mówiliśmy, bo my byliśmy snajperami i takie, żartobliwie mówiąc, snajperzy się uważają level, półeczkę wyżej od szturmowców. Z tego powodu, ale mówię, żartobliwie mówiąc, z tego powodu, że najpierw trzeba być szturmowcem, żeby zostać snajperem. Odwrotnie tego nie da rady, tak? Mieliśmy takie powiedzonko na szturmowców, pieszczotliwe gumbasy. Nie wiem, czy ktoś pamięta film Mario Bros. Lata 90. Tam byli tacy żołnierze
ogromne bary, małe główki, nie? Jak widać, to nie zawsze idzie w parze, bo jak patrzymy na Nawala, to on tak nie wygląda, nie? Ale mówię, to jest tak pieszczotliwe, ale to z tego powodu, że nieraz nam snajperzy... No różnica jest taka, że snajper o wiele więcej leży od szturmowca, dlatego później musi to w jakiś sposób sobie odreagować i często chodziliśmy grać w piłkę. Nieraz tam do składu nam kogoś brakowało i szliśmy do chłopaków i mówimy, może ktoś do nas się dołączy, to zazwyczaj było, nie, my to idziemy na siłownię trochę przypakować. No i dlatego właśnie te barki. Ale mówię, to tak bardzo pieszczotliwie, wielki szacun tutaj dla kolegów, właśnie operatorów, szturmowców. A jaki charakter potrzebny jest do walki wręcz? Myślę, że o to Juras już w tym momencie zapyta Motyla, specjalistę w tej dziedzinie. Chciałem zacząć od Gumbasa, ale patrząc na ten sprzęt, który leży na skrzyni, to ja się nie odważę, tak jak zrobił to Magda. No dobra, Motyl, opowiadaj w takim razie, czym walczy współcześnie żołnierz i jaki sprzęt zazwyczaj zabiera na pole walki. Jak wiadomo, już od 1940 roku, jak byli cichociemni, już byli nauczeni walki wręcz przy użyciu różnego rodzaju przedmiotów, noży, broni i tak dalej. Już wtedy byli nauczani zdejmowania po cichu za różnego rodzaju osób, tak żeby nikt się nie dowiedział, tak? I teraz jeżeli chodzi o współczesne pola walki, zmieniło się to o tyle, że mamy troszeczkę więcej sprzętu, innego sprzętu, dużo nowości powchodziło, dużo, jeżeli chodzi o walki wręcz, dużo nowych szkół, tak? Także w jednostce mamy też chłopaka, który uczy stricte walki nożem, sam ma jakieś tam bardzo duże doświadczenia i jest to przekazywane. Całą walkę wręcz łączymy w całość. Tak jak MMA się łączy zapasy, boks do wejścia w nogi, tak my łączymy poszczególne techniki, tak? Tak jak widać, mamy tutaj różnego rodzaju noże, batona, to wszystko żołnierz w tej chwili jest uczony, żeby wykorzystywać, tak? Jeżeli chodzi, jakbyś mógł brać tarczę na chwilę, jeżeli chodzi o Znany mi przedmiot. wykorzystanie broni, ona nie jest tylko wykorzystywana do strzelania, ponieważ przez paręnaście lat, w których pracowałem, było parę sytuacji, gdzie nie mogliśmy wykorzystać broni. No akurat w jednostce naszej i nie tylko, bo Delta też miała taki przypadek, że nie mógł chłopak strzelić, więc musiał po prostu używać broni, tak? Broń nie służy tylko do strzelania, ale na przykład jeżeli mam jako sytuację, która się wydarzyła naprawdę, że pan złapał broń, dostał 3 uderzenia z ręki, nic to nie dało, dostał 2 uderzenia batonem, po czym puścił, bo się okazało, że miał zawał w trakcie. Więc my już uczymy, przy czym masz tarczę, że jak mam broń, już mogę wchodzić i uderzać, wykorzystując broń jako też narzędzie. Dlaczego? Bo może być taka sytuacja, że złapie nas ktoś na wejściu. Może to być kobieta w szoku, bo już bywały takie sytuacje, o których mi jest wiadomo, że pani po prostu łapała za lufę. No i jesteśmy świadomi, wchodząc, z czym mamy do czynienia i po to nas szkolą, żebyśmy cały czas reagowali na zagrożenie, jakie jest. Jeżeli ja bym zabił zakładnika albo tą panią, która byłaby bezbronna, no to troszeczkę słabo by to wyglądało i tak jak my zawsze sobie mówiliśmy, jeżeli ginie zakładnik, no to jednostka, sorry, jest do rozwiązania. Więc stworzyliśmy sobie różne systemy walki wręcz, jeździliśmy na wszystko, na co tylko mieliśmy ochotę i do czego mieliśmy dostęp, tak? Skorzystaliśmy też z wiedzy zagranicznej, parę chłopaków było w Delcie i z tego co wiem, uczyli się walki w samochodach. My w jednostce też robiliśmy walkę w samochodach i stworzyliśmy jakieś tam swoje systemy. Opieramy się na tym, na przykład pokażę jeden z elementów, robimy boks, ale jeżeli ja jestem w bliskim kontakcie, bo pracowałem sam, czyli robiłem robotę taką profilową, rozpoznawczą, zdobywałem, działałem w ciuchach cywilnych i ja sobie pracowałem, to ja niestety, jeżeli teraz będę sięgał po broń, no to może ktoś mnie, że tak powiem, wejść mi w nogi, obezwładnić i tracę. Więc my sobie wypracowaliśmy coś takiego, że można od razu uderzać, biję sobie, od razu sięgam po broń, hop i jestem gotowy, tak? Więc wypracowaliśmy sobie poza tym broń, mogę też oczywiście uderzyć, jak jest taka potrzeba, tak? Więc wykorzystujemy wszystko, co tylko możemy, żeby po prostu sobie z tego skorzystać. Na polu walki, jak się bijemy, nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli musimy, to używamy krzesła, butelki, czegokolwiek, co mamy pod ręką. Jeżeli to chodzi o moje życie, no to nie przebieramy w środkach. A jak często walczysz nożem? Cały czas trenuję, nie walczyłem jeszcze naprawdę, jeżeli o to chodzi, nie miałem sytuacji, ale wiem, że była sytuacja, że jeden chłopak miał przy sobie nóż, ale niestety nie zdążył go wyciągnąć. Była sytuacja, że drugi pan go po prostu, no, zdjął, że tak powiem.
Była taka sytuacja i sytuacji jest dosyć sporo tak naprawdę, o których się nie mówi, ale mam gdzieś tam to pozapisywane, bo według tego, co się działo, robimy jakieś plany, zmieniamy nasze techniki, taktykę, szukamy czegoś nowego, nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o walkę wręcz i sposób łączenia tego wszystkiego w całość, żeby to miało ręce i nogi. Żeby to nie było znowu, że boksuję, potem MMA, tylko to ma być jedna całość, która da nam te efekty, o które nam chodzi, tak? A jak często bierzesz udział w wszelakich szkoleniach? Bo rozumiem, że macie dostęp do szkoleń wszelakich na całym świecie. Jak najbardziej. Korzystamy z wiedzy też innych i to, co gdzieś zdobywamy, widzimy, to staramy się wprowadzić. Dlatego odnośnie walki nożem już ja sam osobiście poznałem 5 szkół. Każda była inna, każda na czym innym polegała. Różnego rodzaju cięcia w różnych sekwencjach ruchów, tak? I tak dalej. Różny dystans, bliski, daleki, więc to wszystko zależy. Jeździmy do wszystkich dlaczego? Ponieważ i w bliskim kontakcie, i w dalekim muszę umieć posługiwać się tym nożem. Nie ma na razie jednolitej szkoły, która uczy nas wszystkiego. Korzystamy z każdego jakiegoś nowego systemu, co się pojawia, szkoły, po to, żeby to, co najlepsze z tego wyciągnąć i wrzucać dalej. Dobrze, oddajemy w takim razie z powrotem głos Oli. Miejmy nadzieję, że tych noży nie będziesz musiał używać na polu walki. Bezpiecznie dla ciebie i przede wszystkim, żebyś ty był motyl bezpieczny. Oddaję ci tarczę, bo wiem, że ona już troszeczkę z tobą pojeździła na misjach. Tak, ta tarcza służyła nam przez 5 lat w Afganistanie, także Wciąż w bardzo dobrym stanie. jak najbardziej. I ta tarcza jeszcze się przyda także w 7. odcinku, kiedy więcej będzie o samej walce wręcz. A teraz jeszcze chciałabym wrócić do tego, czym walczy ten współczesny żołnierz, czyli do różnic w sprzęcie. To, co mówiliście, że na początku szokiem było dla was to, co już na początku lat 90. dostaliście od Amerykanów. A jak ten sprzęt zmienił się na przestrzeni tych 30 lat? Czy teraz na przykład snajperowi jest łatwiej, bo broń na przykład sama celuje? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te technologie? Znaczy postęp jest olbrzymi, delikatnie mówiąc. Zaczynaliśmy od karabinu M21 i Remingtona 700. To były karabiny, które nam się zdawały na tamten okres postępowe, delikatnie mówiąc. Teraz mamy możliwość wyboru kalibru, rodzaju broni, dochodzą kalkulatory balistyczne. To już nie jest to, że musimy tylko pracować na własnej głowie, ale po prostu elektronika. Olbrzymi postęp elektroniki i tutaj jest sprzętu obserwacyjnego, techniki. To wszystko jest naprawdę bardzo, bym powiedział, zaawansowane. Ile było twojej roli w momencie, kiedy celowałeś, kiedy byłeś na stanowisku snajperskim, a ile jednak sprzęt mógł pomóc? No, słuchajcie, sprzęt bardzo dużo pomaga, sprzęt, ale również szkolenie. Teraz to idzie po prostu w innym kierunku, bardziej zaawansowane jest. Ja pamiętam, jak my zaczynaliśmy szkolenie, to taka ciekawostka, jak strzelaliśmy do celów ruchomych, to mieliśmy na strzelnicy wykopany taki rów długości powiedzmy 15 metrów, głębokości 2 metrów i nosiliśmy tarcze nad głową, do których strzelali koledzy. Teraz to się odbywa już wszystko, można powiedzieć, mechanicznie, tak? I to, co Wiesiek powiedział, no sprzęt odgrywa bardzo dużą różnicę. My musieliśmy wiatromierz, mierzyć wiatr, przeliczać, dodawać, określać odległość. Teraz za nas to wszystko robi. Albo laser, komputer, czyli przepaść. Kaśka, strzelałaś kiedyś do tarczy, którą niósł twój kolega? Którą niósł mój kolega? Tak. Akurat nie, ale strzelałam do tarcz, gdzie siedział kolega i dowódca nieraz. Serce wtedy nie bije szybciej? Ja tak samo myślę, jak wtedy, gdy strzelamy, czy prowadzimy ogień i jest jakieś zagrożenie, że wiemy, co to oznacza, jakie to może przynieść konsekwencje. Czym różni się to strzelectwo bojowe od strzelectwa sportowego, które często oglądamy zresztą na sportowych antenach także Polsatu? To już znowu o to Juras zapyta kolejnego gościa. A ze mną jest stary ekspert, jeżeli chodzi o strzelanie i teraz od razu zapytuję w takim razie, jaka jest różnica pomiędzy tym strzelaniem bojowym a sportowym, które ja osobiście te sportowe znam, bo też strzelam, też próbuję swoich sił na strzelnicach wszelakich, ale to chyba niewiele ma wspólnego z tym, co dzieje się potem podczas misji. Nie jest tak do końca. Witam wszystkich serdecznie. Natomiast jeżeli mówimy o strzelectwie sportowym, musimy zaznaczyć, że mówimy o IPSC. Dlatego, że to jest strzelanie praktyczne, gdzie używamy podobnych kalibrów jak w pracy w jednostce czy funkcjonariusze używają, tak? Diligentia, vis, celeritas, czyli celność, moc, szybkość. To są elementy, które łączą strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe, tak? Natomiast jeżeli popatrzymy na sprzęt
strzelca IPSC, tak, który mam teraz na sobie. To jest wszystko, słuchawki, okulary, pistolet, pas, magazynki. To jest wszystko. Drobna różnica może być, jeżeli strzelam z karabinka, tak, mam magazynki i sprzęt dotyczący karabinka, strzelba dotyczący strzelby. Natomiast jeżeli popatrzymy na kolegę tutaj, no jest zdecydowana różnica. Ja pracując na oddziale kiedyś zważyłem się, więc ważąc 78 kg, ubierając się w minimalny, podstawowy sprzęt, wchodząc na wagę było 110 kg. Także 32 kg człowiek ma na sobie i musi zasuwać przez kilka godzin, tak? Zarówno trening strzelecki, jak i taktyka, tak? Bo taktykę bym tutaj rozdzielił od treningu strzeleckiego, bo taktyka to jest podążanie za procedurami, działa kilka osób, zespół ludzi i tak dalej. Natomiast trening strzelecki nie różni się wiele od strzelca IPSC, bo to, co wcześniej powiedzieliśmy, celność, szybkość, moc, to wszystko się wykorzystuje, no ale mamy różnice wagowe, teren inny, po którym się poruszamy. W strzelectwie bojowym działamy często w zadymieniu, ograniczonej widoczności, więc też ten sprzęt musi być na tyle zmodyfikowany, że pracując w rękawiczkach, tak, całe życie ja muszę mieć dostęp do wszystkiego, tak. Jako strzelec sportowy pracuję w bardzo wysokim komforcie, więc tak to wygląda, tak, na pierwszy rzut oka. A co to jest ten magiczny przyrząd, który masz przy pasie? Znaczy To ja wiem, niebieskie ale jak mógłbyś pudełko? tak wytłumaczyć, bo to nie jest respirator, jeżeli coś pójdzie nie tak. Nie, to jest timer strzelecki, który dosyć często wykorzystuję teraz w swoich treningach. No, że tak powiem, bardzo fajne urządzenie, polecam do poprawienia swojego komfortu strzelania. Tak? Komfort strzelania to znaczy, że każdy z nas ma swoją szybkość strzelania, tak? Natomiast nie każdy potrafi pracować w swoim komforcie. Więc ten timer spowodował, że w momencie, kiedy zaczynałem strzelać IPSC, odstrzeliłem tor bardzo szybko, co mi się wydawało. Okazało się, że wynik był kiepski i czas był kiepski. W głowie mi wszystko biegło bardzo szybko. Natomiast dzięki temu urządzeniu muszę powiedzieć, że i ćwiczeniom odwróciłem proces, który zachodzi w mojej głowie, czyli bardziej jestem spokojny. Teraz, kiedy strzelam tory, w głowie wszystko mi się wydłuża, tak? Natomiast wynik jest niezły i czas jest niezły. Ja z Także- doświadczenia wiem, że ten timer też podnosi troszeczkę adrenalinę. Bo co innego, kiedy próbuje się na sucho, a kiedy ma się tą presję czasu i tego piknięcia na oddanie strzału. Ale to jest też właśnie ta sztuka pracy w komforcie i nawet kiedy stoję na starcie, bo w IPSC zaczynamy na sygnał timera strzelanie i kończymy po ostatnim strzale, gdzie tu jest zapisany czas. Natomiast no, to jest cała sztuka na tym, żeby pokonać tą presję, tak? Bo jednak chcę się ścigać, tak naprawdę muszę ścigać się sam ze sobą, bo jeżeli staram się ścigać z innymi zawodnikami, to praktycznie przegrywam, więc ja zawsze staram się ścigać sam ze sobą. Natomiast no, jest doskonały element dla każdego strzelca praktycznego, który spowoduje to, że nauczymy się trzymać tą koncentrację w odpowiednim momencie. Łapiemy ten luz, trzymamy go przez kilkanaście sekund, ile trwa odstrzelenie toru i później odpuszczamy. A da się porównać jakkolwiek adrenalinę przy zawodach IPSC do tej adrenaliny, kiedy jednak trzeba wejść i czyścić dane pomieszczenie? Ja bym był daleki od porównywania sportu od pracy zawodowej. Zawsze byłem temu przeciwny, jest to zupełnie coś innego. Stojąc na torze strzeleckim, walczę tak naprawdę sam ze sobą. Jestem odpowiedzialny sam za siebie i zawsze mogę troszeczkę zwolnić. Natomiast w pracy zawodowej tam pracuje zespół ludzi. Ja jestem małym elementem w całym zespole, więc to jest przestrzeganie procedur, trzymanie sektorów. A strzelanie jest tak naprawdę ostatecznością. Jeżeli
Jeżeli gdzieś użyło się broni, no to albo człowiek użył to zgodnie z prawem użycia broni w obronie własnej, no, albo coś poszło nie tak, tak? Więc ta adrenalina w pracy zawodowej, a w strzelectwie sportowym jest zupełnie inna, bym powiedział, tak? Tutaj... Ale troszeczkę większa chyba jednak przy pracy zawodowej, zważywszy na konsekwencje. I tak i nie, dlatego że pracując tyle lat, oswajam się z tyloma niebezpiecznymi rzeczami, że to staje się moją codziennością. Stres jest, zawsze był, będzie i musi być, bo on jest potrzebny. Natomiast w momencie, kiedy rusza maszyna, ja koncentruję się na zadaniu. Wszystko inne po prostu się nie liczy, także tak było przynajmniej w moim przypadku. Dziękuję bardzo w takim razie za tę niezwykle cenną lekcję porównania strzelectwa sportowego a bojowego, a my wracamy tymczasem do naszych gości. Dziękuję. I znowu stary opowiadał o tym wszystkim ze stoickim spokojem. Cały czas powtarzacie o tej głowie. Magda, czy przechodzicie także treningi mentalne? Czy macie jakieś ćwiczenia z psychologiem? Jak już jesteście w jednostce? Wydaje mi się, że jak ktoś się decyduje, że do takiej jednostki chce się dostać, to już jest mentalnie dobrze przygotowany. Ale w jednostce tak, są zajęcia z psychologiem i tutaj, co powiedział właśnie stary, dużą rolę odgrywa stres. Dużo zajęć jest, żeby ten stres po prostu poczuć, żeby go zwalczyć. Są strzelania stresowe. Ja może taki przykład podam z pierwszego mojego takiego strzelania stresowego. Przeprowadził nam instruktor amerykański, kończyliśmy kurs snajperski, przyjeżdżamy po południu na zajęcia. On do nas mówi: słuchajcie, rozmawiałem z waszym szefem i dzisiaj dla was jest test taki. Jeden strzał, 300 metrów do rzutki, rzutka około 10 cm. Trafiacie, zostajecie w jednostce. Nie trafiacie, jutro się rozliczacie, szukacie innej pracy. Przez głowę mi przeleciało rok czasu pracy, selekcja, wszystko i wszystko zależy od jednego strzału. Serce zaczyna pracować, adrenalina. On jeszcze utrudnił w ten sposób, że na zadanie było 20 sekund, poprzekręcał nam nastawy, czyli trzeba było się położyć, wprowadzić nabój, ustawić nastawy, oddać strzał. Adrenalina tak działa, że serce zaczyna pracować. Snajper w broń jest to jedność, tak? Jeżeli adrenalina zaczyna pracować, serce zaczyna bić, ten krzyżyk zaczyna momentalnie poskakiwać. Odstrzeliliśmy, ja akurat wtedy trafiłem, zebrał nas na koniec i mówi: to był taki żart, chciałem wam pokazać, jak człowiek właśnie strzela w stresie. Czyli są takie ćwiczenia robione. Rotmistrzu, czym dla ciebie był grom? Dla mnie grom był prawdziwą przygodą, życiem naszym. Naprawdę chodziliśmy do pracy, do tej służby jak do czegoś, co naprawdę chcieliśmy to wykonywać. Chcieliśmy po prostu być tam, realizować zadania i cieszyć się tym. Mieliśmy naprawdę wspaniałych kolegów, wspaniała służba i uważam, że jedna z fajniejszych przygód w życiu. Kaśka, ty Jest 18 lat spędziłaś. Tak, jest takie przysłowie chińskie, które mówi, że jeśli będziesz miał pasję i będziesz ją realizował, to nigdy nie będziesz pracował. Dlatego ja czasami pozwalam sobie użyć takiego eufemizmu, że ja się dobrze bawiłam w gromie, bo naprawdę nie traktowałam tego jako pracy. To były bardzo silne więzi braterskie, przyjaźnie, wywiązywały się takie, że myślę, że do końca życia będą trwały. I sama specyfika działań, charakter pracy, no był po prostu cudowny. Idealny, odpowiadający moim cechom charakteru, moim predyspozycjom. Znalazłam takie miejsce, za które jestem wdzięczna głównie generałowi PTL-owi, że miał ten pomysł i wizję wykorzystania kobiet i zaprosił nas do jednostki. Magda? Słuchaj, dla mnie grom to na pewno było wyróżnienie, tak, że w takiej jednostce mogłem służyć. Grom to, jak Kasia powiedziała, była to radość z tego, co robiłem, bo jeżeli się kocha tą pracę, to jest wtedy super. Ale grom również to jest pot, zmęczenie, stres. Grom to jest krew, grom to są łzy i tu mówię o tych łzach takich pozytywnych, ale również kogo się traci i ta łezka się pojawia. Grom to ludzie, bo to już mówiliśmy, mogą być obiekty, może być sprzęt, nie ma ludzi, nie ma jednostki. I dla tych ludzi mam wielki szacunek, z którymi pracowałem, ale również dla tych ludzi, którzy są w jednostce, których nie znam. Panowie, dla was wielki szacunek. No i duma. Duma z tego, co się robiło i w jakiej jednostce się było. Rotmistrzu? Podpisuję się pod tymi słowami, co powiedział Magda, także naprawdę jest to nasze, jak je zawsze wspominamy, takie dobro narodowe. To były słowa naszego generała i chciałbym, żeby to pozostało. I myślę, że to jest najlepsza puenta 5. panelu Grom. Tworzymy historię. W 6. odcinku między innymi nie tylko o działaniach na lądu, ale o tym także, co działo się w powietrzu i na wodzie.
Selekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila.